Zadanie jest narzędziem platformy Delta, które możemy wykorzystać do zbierania prac od studentów. Jest to swojego rodzaju skrzynka podawcza, w której możemy opisać zadanie, które studenci mają wykonać i pozwolić im to zadanie przesłać. Oczywiście musimy też ustalić kryteria oceny i punktację za to zadanie i następnie po zebraniu prac od studentów możemy te prace oceniać. Zobaczmy sobie najpierw, jak wygląda takie zadanie z punktu widzenia studenta. Dwa przykładowe zadania, które mamy w tym kursie, to na przykład zadanie niebezpieczne zachowanie na szlaku, które polega na tym, że studenci mają napisać tekst bezpośrednio na platformie. Ta forma zadania nazywa się zadanie typu tekst online. Natomiast drugie zadanie, które mamy w tym samym kursie, zadanie opisane jako zadanie końcowe, polega na tym, że student przesyła zadanie w formie jakiegoś pliku. I to są dwie najważniejsze formy, jakie możemy przygotować w tym narzędziu zadanie. I za chwilkę zobaczymy, w jaki sposób skonfigurować to zadanie i jakie opcje konfiguracyjne są dostępne. Żeby stworzyć zadanie, oczywiście musimy najpierw włączyć tryb edycji w naszym kursie, a następnie w module, do którego chcemy dodać takie zadanie, klikamy Dodaj aktywność lub zasób i z listy tych dostępnych elementów wybieramy zadanie. Wprowadzamy nazwę zadania oraz treść polecenia, opis tego zadania. Jest to zarówno polecenie, ale też warto tutaj umieścić informacje na temat formy przesłania tego zadania, terminu realizacji zadania, ilości punktów czy sposobu oceniania, czyli kryteriów oceniania. Czyli w momencie, kiedy opiszemy sobie już te informacje, możemy przejść do dalszej części konfiguracji zadania. Pod polem opisu zadania mamy miejsce na tak zwane dodatkowe pliki. Jeśli chcemy studentom udostępnić jakiś plik, który ma być podstawą do wykonania tego zadania, na przykład plik z jakimiś danymi, które mają wykorzystać do realizacji tego zadania, czy jakiś szablon przygotowany przez nas, w którym mają to zadanie wykonać, to wtedy taki dodatkowy plik lub kilka plików możemy umieścić w tym miejscu. Następnie definiujemy terminy, czyli w zakładce dostępność, w tej części dostępność, przede wszystkim musimy zdecydować, do kiedy studenci mają wysłać to zadanie, czyli ustalić termin oddania zadania, przy czym warto taki termin pamiętać, że powinien być ustalony do końca dnia, nie do godziny 00, ponieważ gdybyśmy ustalili termin 22 grudnia godzina 00, to tak naprawdę byłaby to północ pomiędzy 21 a 22 grudnia, więc dla studentów byłaby to informacja myląca. Widzieliby informację, że termin jest 22 grudnia godzina 00, a mogliby pomyśleć, że chodzi o cały dzień jeszcze 22 grudnia, kiedy mogą przesyłać tą pracę, aby się okazało, że niestety tylko do końca dnia 21 jest taka możliwość, więc pamiętajmy o tym, żeby termin oddania ustawiać zawsze na godzinę 23:59. I to jest termin, który obowiązuje studentów, który ma taki efekt, że jeśli student prześle pracę po tym terminie, to taka praca zostanie oznaczona na ekranie, gdzie będziemy widzieli pracę od studentów. Wyraźnie będzie przy niej napisane, że praca została przesłana jakiś czas po terminie. Będzie tam konkretnie podane, ile czasu po terminie. I tu od razu zauważyliśmy, że student może po terminie oddania również pracę przesłać. I to od nas zależy, czy chcemy pozwolić na takie przesyłanie pracy po terminie. Jeśli absolutnie nie,
to możemy włączyć ostateczny termin przesyłania prac, również taki sam jak termin oddania, czyli również 22 grudnia, godzina 23:59. I wtedy de facto w tym momencie, kiedy minie ta godzina, studenci nie będą już mieli możliwości przesyłania zadania, czyli ten ostateczny termin powoduje zablokowanie zadania. Natomiast pamiętajmy, że czasami mogą się zdarzyć różne przypadki, czy techniczne, czy losowe, które spowodują, że student będzie jednak potrzebował przesłać tą pracę po terminie i w takich przypadkach będzie się do nas zgłaszał i będziemy musieli mu odblokowywać to zadanie, a możemy od razu zostawić taką furtkę. I od nas zależy, czy zdecydujemy się taką furtkę zostawić na przykład kilkudniową, czyli powiedzmy do 24 grudnia, 2 dni studenci mają na przesłanie ewentualnej spóźnionej pracy, a później już tego 24 grudnia zadanie jest całkowicie blokowane, czy też jeżeli ta funkcja ostatecznego terminu w naszym założeniu będzie wykorzystywana tylko na wypadek jakichś drobnych technicznych problemów podczas wysyłania pracy, to wtedy możemy taki termin ostateczny ustalić na przykład godzinę lub nawet niecałą godzinę po terminie oddania, po tym formalnym terminie, kiedy studenci powinni przekazać pracę. Czyli na przykład możemy ten termin ostateczny ustalić na godzinę 1:00 23 grudnia. I to są dwie najważniejsze daty, które tutaj powinniśmy ustawić. Jest jeszcze możliwość ustalenia terminu, od kiedy studenci mogą przesyłać zadania. I jeśli taki termin ustalimy, dzisiaj jest 15 grudnia, gdybym na przykład ustalił, że studenci mogą przesyłać zadania od 17 grudnia od godziny 00, to znaczy, że pomiędzy dniem dzisiejszym a 17 grudnia studenci będą mogli przeczytać polecenie do zadania, zapoznać się ewentualnie z tymi dodatkowymi plikami, które tutaj umieściliśmy, natomiast nie będą mogli jeszcze zadania przesłać. No i ostatnia opcja, która tutaj jest widoczna, pozwala nam włączyć przypomnienie o ocenianiu, tak żeby na kokpicie nam się pojawiło, nam jako nauczycielowi, informacja, że powinniśmy to zadanie ocenić. Natomiast najważniejsze terminy to są termin oddania i ostateczny termin. Te dwie opcje należy użyć, a pozostałe dwie można tak naprawdę wyłączyć. Typy zadania. Tutaj decydujemy, w jakiej formie student będzie nam przesyłał zadanie. Czy będzie to zadanie przesyłał jako pliki załączone i w takim przypadku możemy ewentualnie ustalić liczbę przesyłanych plików, ile student może ich wysłać. Możemy ograniczyć limit wielkości pojedynczego pliku, tak żeby nam nie przesyłali na przykład jakiejś prezentacji po 20, 30 czy 50 MB, ale możemy również tutaj zdecydować, że chcemy, żeby przesyłali wyłącznie pewne konkretne typy plików, czyli nie wiem, prezentacje, albo dokumenty tekstowe, albo pliki audio. Kiedy klikniemy wybierz, pojawia nam się lista różnych rodzajów plików i możemy na przykład zdecydować, że pozwolimy studentom na przesyłanie wszystkich rodzajów dokumentów. Wtedy będzie platforma akceptowała te wszystkie rodzaje plików, które tu są wypisane. Albo możemy zdecydować, że po rozwinięciu zaznaczymy tylko kilka z tych rodzajów dokumentów i wtedy tylko te 4 rodzaje plików będą akceptowane. Możemy również studentom zamiast formy przesyłanych plików ustawić to zadanie jako tekst online. I te dwie formy widzieliśmy przed chwilą w naszym filmie. Jeśli tekst online, to studenci piszą go bezpośrednio na platformie, jeśli przesyłane pliki, to załączają plik. Możemy również włączyć obie opcje równocześnie. W kolejnej części decydujemy, w jakiej formie to my, jako nauczyciel, będziemy odpowiadali studentom i przesyłali im informację zwrotną.
Jeśli zostawimy włączone pole komentarz zwrotny, będziemy mogli napisać taki komentarz bezpośrednio na platformie w formie tekstu online. Jeśli zaznaczymy, czy zostawimy zaznaczoną opcję adnotację PDF, to wtedy jeśli student prześle nam pracę w formacie PDF, będziemy mogli bezpośrednio w tym pliku dokonywać adnotacji. Jeśli włączymy pliki komentarzy, przy założeniu, że student na przykład przesyła nam plik w formacie wordowskim, możemy sobie ten dokument pobrać, w nim wprowadzić komentarze i taki zmodyfikowany dokument wordowski odesłać jako nasz komentarz dla studenta. No i wreszcie arkusz ocen offline pozwala nam skonstruować arkusz kalkulacyjny, w którym wprowadzimy oceny i hurtowo załadujemy je na platformę. No i jeszcze jedna opcja. Jeśli mamy zaznaczony komentarz zwrotny w formie tekstu online, to wtedy możemy bezpośrednio w tekście, który wprowadził student, dopisywać swoje komentarze. Jeśli wybierzemy nie, to wtedy okienko, gdzie wpisujemy komentarz zwrotny, będzie całkowicie puste. Kolejne 3 sekcje zawierają mniej istotne ustawienia, jednak krótko je sobie przynajmniej omówimy. W sekcji ustawienia przesyłania zadania możemy wymusić potwierdzenie przesłanego rozwiązania przez studentów. Jeśli ta opcja jest ustawiona na nie, to wtedy student po prostu przesyła swoje zadanie i koniec. W każdej chwili może je również edytować. Natomiast jeśli włączymy tę opcję na tak, to student może nadal, tak samo jak w poprzednim przypadku, edytować swoją pracę, nawet jeśli ją już przesłał, ale kiedy już stwierdzi, że praca jest w finalnej formie i już nie będzie jej więcej edytować, to wtedy powinien kliknąć przycisk przesyłający de facto tą pracę do sprawdzenia. I wtedy tak naprawdę my jako prowadzący otrzymamy informację, że taka praca została przesłana. Do tego momentu taka praca będzie w formie szkicu. Druga opcja, czy wymagać oświadczenia dotyczącego przesyłanego zadania. Jeśli byśmy tą opcję ustawili na tak, to wtedy przesyłając zadanie student musiałby oświadczyć, że jest to jego własna praca, osobiście wykonana. Treść tego oświadczenia jest konfigurowana przez administratora platformy. I trzecia opcja w tej sekcji, dodatkowe podejścia, pozwala nam skonfigurować zadanie w taki sposób, że student przesyła pracę i kiedy ją sprawdzimy i ocenimy, student będzie mógł przesłać drugą wersję tej pracy. Na przykład dlatego, że ta pierwsza jeszcze nie jest wystarczająco dobra. O tej funkcji będziemy mówili w jednym z kolejnych filmów. Kolejne opcje, które są dostępne w sekcji ustawienia zadań grupowych po włączeniu tej opcji zadanie realizowane w grupie na tak, będziemy omawiali również w jednym z kolejnych filmów. W skrócie jest możliwość takiego skonfigurowania zadania, że studenci będą pracowali w grupach i jeden student z grupy przesyła pracę, która jest podpinana wszystkim osobom, które są członkami tej grupy i my również jako nauczyciel oceniamy jedną pracę, wszystko jedno którego studenta z danej grupy i nasza ocena jest przypisywana wszystkim studentom, którzy są członkami tej grupy. Przy czym możemy również zróżnicować te oceny w razie potrzeby, ale standardowo jest ta sama ocena przypisywana wszystkim. Kolejna sekcja z opcjami zawiera opcje dotyczące powiadomień. Możemy być powiadamiani jako prowadzący kurs o tym, że studenci przesłali zadanie. Każdy student, jeśli prześle zadanie, to my otrzymamy wtedy maila powiadamiającego, że student taki a taki przesłał takie a takie zadanie. Oczywiście nie ma to większego sensu w większości przypadków, jeśli mamy ustalony jakiś konkretny termin na przesłanie zadań, bo po prostu czekamy sobie do tego terminu, do którego studenci mają przesłać zadanie i nie potrzebujemy takich powiadomień. Wejdziemy, kiedy minie ten termin, wejdziemy i zobaczymy, kto nam przesłał zadanie. Ewentualnie możemy w takim przypadku włączyć sobie powiadamianie o zadaniach, jeśli takie zadania zostaną złożone po terminie. Tak, żeby
nie musieć monitorować tego zadania cały czas, tylko jeśli jakiś student prześle zadanie po terminie, to wtedy otrzymamy maila i będziemy wiedzieli, że powinniśmy zajrzeć i tą jego pracę ocenić. Ta pierwsza funkcja może być przydatna w przypadku zadań, które nie mają konkretnego ustalonego terminu wykonania, czyli na przykład zadanie, które studenci mogą wykonać powiedzmy w dowolnym czasie w ciągu roku. Jest to na przykład jakiś projekt, który student musi przesłać, ale każdy student decyduje, kiedy go prześle. Jeden student może przesłać w listopadzie, a inny w marcu czy w czerwcu. I oczywiście, żeby uniknąć w takim przypadku, w przypadku takiego zadania, żeby nie mieć konieczności zaglądania do tego zadania często i żeby nie musieć sprawdzać, czy coś się tam przypadkiem nie pojawiło, wtedy możemy włączyć tą opcję tak, żeby każdorazowo dostać maila, jeśli student prześle zadanie. I wreszcie ostatnia z tych opcji, które tutaj widzimy w tej sekcji powiadomienia, domyślne ustawienie dla opcji Poinformuj studentów, powoduje, że podczas oceniania studentów standardowo będzie wysyłany e-mail do studenta, który jest oceniany, że prowadzący kurs ocenił Twoją pracę w takim a takim zadaniu. To jest ustawienie domyślne, czyli oceniając konkretnego studenta będziemy mogli to ustawienie każdorazowo zmienić. Sekcja ocena zawiera oczywiście opcje dotyczące oceniania. Najczęściej będziemy wykorzystywali punkty do oceniania prac studentów. Można też oczywiście wykorzystywać skalę, jeśli sobie zdefiniujemy jakieś skale w kursie, albo można zdecydować, że zadanie nie będzie w ogóle oceniane. Najczęściej, tak jak wspomniałem, będziemy wykorzystywali punkty. Opcja metoda oceniania pozwala nam zastosować ocenianie oparte o kryteria. Standardowo ta opcja jest ustawiona na proste, bezpośrednie ocenianie, czyli niezależnie od tego, że w opisie naszego zadania mamy kilka kryteriów, według których będziemy to zadanie oceniać, to tak naprawdę oceniając to zadanie, dostajemy formularz, gdzie wybieramy ocenę w skali od 0 do 100. Natomiast jeśli zmienimy metodę oceniania na listę kryteriów, wtedy będziemy mogli skonfigurować to zadanie w taki sposób, żeby oceniać osobno każde z tych kryteriów, czyli dostaniemy 4 miejsca na wstawienie odpowiedniej ilości punktów, ponieważ mamy 4 kryteria i przy każdym z tych kryteriów będzie inna maksymalna liczba punktów. Przy pierwszych 3 będzie to 30, a przy ostatnim kryterium będzie to 10 punktów. Natomiast ostatnia z tych metod, czyli tabela kryteriów, pozwala jeszcze dodatkowo oprócz wprowadzenia kryteriów wprowadzić stopnie spełnienia każdego z tych kryteriów. Te kryteria, te metody oceniania będą tematem jednego z kolejnych filmów. Kolejne 2 opcje dotyczą tak naprawdę dziennika ocen, czyli w jakiej kategorii w dzienniku ocen punkty za to zadanie będą umieszczone oraz możemy tutaj zdefiniować próg zaliczeniowy dla tego zadania. W punktach, czyli wpisujemy ile punktów z tych, które są maksymalnie do zdobycia, jest wymagane, żeby to zadanie było uznane za zaliczone. I ostatnie 3 opcje tutaj są bardzo specyficzne dla narzędzia zadanie. Anonimowe ocenianie jest w miarę oczywiste, po prostu powoduje to, że my oceniając pracę nie wiemy, kogo oceniamy, czyli nie widzimy imienia i nazwiska studenta, który przesłał pracę. Odwrotnie będzie, jeśli użyjemy tej kolejnej opcji ukryj tożsamość oceniającego przed uczniami. To jest oczywiście przydatne tylko i wyłącznie w przypadku, jeśli w kursie mamy kilku prowadzących. I również w sytuacji, kiedy w kursie mamy kilku prowadzących, możemy użyć opcji przepływ pracy w ocenianiu. Jeśli włączymy tą opcję, to spowoduje to, że praca może być oceniana przez kilka osób po kolei. I po ocenieniu przez pierwszą osobę ta praca jeszcze nie będzie finalnie oceniona, czyli ocena jeszcze nie zostanie opublikowana studentowi. Dopiero kolejna osoba
wejdzie, również oceni tą pracę. Mogą się te osoby zgodzić lub nie. Dopiero kiedy dojdą do jakiegoś konsensusu dotyczącego tej oceny, to wtedy możemy ocenę opublikować studentom i będzie już ona dla nich widoczna. Pozostałe opcje, które tutaj widzimy, standardowe opcje modułów, ogranicz dostęp i następne, są już typowymi opcjami dostępnymi w każdym narzędziu na platformie Delta, więc nie będziemy ich teraz omawiać. Po skonfigurowaniu zadania możemy to zadanie zapisać i jest ono gotowe do przyjęcia prac od studentów.